Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś z firmy Tawex. Dziś witam się z Wami z naszego lubelskiego oddziału. Razem ze mną jest Ewa Rybicka, którą możecie spotkać właśnie w naszym salonie w Lublinie. W dzisiejszym odcinku odpowiemy na pytanie, jak nie dać się oszukać i jak sprawdzić, czy aby na pewno mamy do czynienia z prawdziwym złotem i srebrem. Na Waszych oczach przeprowadzimy pełną weryfikację dwóch sztabek. Jednej będącej falsyfikatem popularnej sztabki z motywem bogini Fortuny oraz drugiej autentycznej pochodzącej z mennicy Pump z naszej ostatniej dostawy. Jeśli chcecie dowiedzieć się, która z nich jest prawdziwa, koniecznie zostańcie z nami. Wartość przedmiotów produkowanych z metali szlachetnych, takich jak złoto czy srebro, definiowana jest przede wszystkim w oparciu o zawartość czystego kruszcu i tym samym jego aktualną wycenę na światowych rynkach. Nic więc dziwnego, że każdy inwestor chce mieć pewność, że nabywany przez niego produkt jest w 100% autentyczny. Wobec tego może na początku opowiedz proszę, jak wygląda proces weryfikacji u nas w firmie. W naszej firmie podstawową weryfikację przeprowadzamy w 5 krokach. Na początku oceniamy wizualnie stan sztabki bądź monety, następnie przy pomocy słów miarki sprawdzamy średnicę monety i porównujemy tą z podaną przez producenta na stronie. W kolejnym kroku sprawdzamy wagę. Następnie przy pomocy wagi magnetycznej sprawdzamy oddziaływania monety sztabki z magnesem i na końcu potwierdzamy próbę produktu. Oczywiście przy użyciu spektrometru. A ile mniej więcej trwa taka weryfikacja? Jeżeli mamy do zweryfikowania jedną monetę bądź sztabkę, myślę, że 5 minut jest maksymalny potrzebny czas. A kiedy szczególnie warto sprawdzić monety, sztabki czy biżuterię przed zakupem? Szczególną ostrożność należy zachować, kupując produkty w mniej popularnych miejscach oraz te pochodzące z rynku wtórnego. Często impulsem do zrobienia zakupu w mniej popularnym miejscu jest bardziej atrakcyjna cena, jednak pozorna oszczędność bądź zysk mogą nas wiele kosztować. W przypadku monet dość łatwo jest poddać je weryfikacji. Wystarczy sprawdzić ich wagę bądź średnicę i porównać z tą podaną przez producenta. Przy zakupie biżuterii z źródeł wtórnych musimy zwrócić szczególną uwagę na wybite oznaczenia na produkcie. Każdy uczciwy jubiler powinien na swoim produkcie wybić znak probierczy oraz w zależności od produktu próbę złota bądź srebra. Częstym zabiegiem stosowanym przy produkcji biżuterii jest wykonanie jej ze stopu miedzi, który wizualnie przypomina złoto. Skoro słowo wstępu mamy już za sobą, to możemy przejść do meritum dzisiejszego odcinka i weryfikacji. Od czego zaczynamy? Sprawdzając autentyczność monet, na początku należy dokładnie sprawdzić jakość wybicia monety, np. wielkość i kształt liter. Większość monet posiada również unikatowe zabezpieczenia, które pomagają w weryfikacji ich autentyczności. Nieco inaczej wygląda weryfikacja sztabek. W tym przypadku w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na jakość wykonania certipaku. Oryginalnie zapakowaną sztabkę można poznać po tym, że wszystko ze sobą idealnie współgra, a tworzywo, z którego wykonany jest certicard, jest gładkie w dotyku. Następnie powinniśmy potwierdzić, czy informacje umieszczone na certicardzie są zgodne z tymi, które widnieją na sztabce. Każda mennica, która umieszcza produkowane przez siebie sztabki w certicardach, odpowiednio je oznakowuje. Z reguły na certipakach znajdziemy informację o nazwie producenta, próbie złota, wadze oraz w większości przypadków numerze seryjnym. Jeśli chodzi o ten ostatni, w zależności od mennicy i wielkości sztabki, może być on umieszczony również bezpośrednio na sztabce. Kolejnym krokiem wspólnym dla monet i sztabek jest ich sprawdzenie przy użyciu wagi magnetycznej. Ten sposób weryfikacji umożliwia nam ustalenie, czy sprawdzany produkt jest faktycznie wykonany ze złota lub srebra oraz czy w jego wnętrzu nie ma żadnych niepożądanych metali. Zasada działania wagi opiera się na oddziaływaniu metali z magnesem. Zarówno złoto, jak i srebro są diamagnetykami, przez co w minimalnym stopniu oddziaływują z magnesem. Waga magnetyczna jest bardzo czuła, dlatego żeby mieć pewność, że wynik będzie miarodajny, powinniśmy usunąć z jej otoczenia wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogłyby go zaburzyć. Ostatnim krokiem przy weryfikacji autentyczności monet i sztabek jest sprawdzenie ich przy użyciu spektrometru. To specjalistyczne urządzenie pomiarowe, które umożliwia analizę składu przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych. Co istotne, weryfikację przy użyciu spektrometru możemy przeprowadzić w sposób bezinwazyjny. O ile w przypadku monet sprawa jest oczywista, o tyle w przypadku sztabek ma to szczególnie istotne znaczenie,
dlatego że nie ma konieczności wyjmowania ich z Certipaku. Dzięki spektrometrowi już w kilkanaście sekund jesteśmy w stanie poznać dokładne wyniki pomiaru zawartości metali szlachetnych, które wyświetlają się na ekranie monitora. Ile kosztuje sprawdzenie monet i sztabek, a ile biżuterii w oddziale Tawex? W zależności od sprawdzanego produktu wyróżniamy 3 progi cenowe. 50 zł przy sprawdzaniu złotych sztabek i monet oraz platyny, 30 zł przy sprawdzaniu biżuterii oraz 10 zł przy sprawdzaniu srebrnych monet. Ewa, bardzo dziękuję Ci za udział w dzisiejszym odcinku, a Was jak zawsze serdecznie zachęcam do subskrybowania z dzwoneczkiem, lajkowania, a także do zajrzenia na nasze media społecznościowe. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy jeszcze przed weryfikacją udało Wam się rozpoznać falsyfikat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!